No dobra, dobra. Tutaj chyba nie ma za bardzo z kim pogadać. Musimy tą zagadkę rozwiązać. Ale jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Madame? Work, huh? If you know a thing or two about herbs and the healing, poor Mathilda. I've never met a woman more generous than her. She doesn't deserve that. Dobra, głosy z głębi. Porozmawiać z burmistrzem o problemach jego żony. Dobra. Huh. An arcanist, aren't you? Well, I hope your name is on the register. Well, I might, but don't think I'm telling you anything. I know what you bronze-skinned people are like. Always out for more money. Now do me a favor and shove off. Of course. Especially to people of your kind. Now excuse me. I have to go. Okej. Ale... To jest akurat niemiłe dosyć, ale... Ale to jest akurat spoko, z tego względu, że... Jest akurat spoko, z tego względu, że... Jakby... fajnie jest to, że są jakieś postacie, które nie do końca za mną przepadają. I to jest właśnie spoko, że masz na przykład takie dialogi, w których w zasadzie, że jakby nie wszystkie dialogi prowadzą cię do questa, nie? O to mi chodzi. Fajne, fajne, fajnie to jest. Fajne jest to, że właśnie... Że nie wszystkie... Że nie wszystkie właśnie dialogi prowadzą do jakiegoś questa, nie? Tylko mogą być właśnie takie dialogi pokroju właśnie, że ktoś powiedzmy jest w stosunku do nas gdzieś tam uprzedzony i ma w dupie i nie chce, w sensie po prostu powie, że ma nas w dupie, nie? Dobra, zjedźmy sobie to. Dobra, idziemy do burmistrza, bo chyba tutaj za bardzo nic nie... Za bardzo chyba nie ma nic do roboty. Motylki. To jest w ogóle jakieś blisko, jakiś quest. Lawenda. Watch yourself. Marek. Sierpowy cios. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Właśnie też mi się podoba, że oni nawet nie są za bardzo rozmowni, bo większość RPGów na przykład wygląda w ten sposób, że idziesz na przykład do miasta i ze wszystkimi możesz pogadać i to trwa, i trwa, i trwa, i trwa, i trwa. I gadają jakieś historii, czy... Wiadomo, że to jest dla jakichś tam ludzi jest fajne, ale dla mnie... Ja nie lubię takich w RPGach... Ja w RPGach, jak są jakieś questy, to ja lubię mięsko, czyli ja lubię jak mam konkretne zadanie, czyli ktoś mi mówi konkretnie, co mam zrobić i nie mówi to w jakichś takich, wiecie, słowach, tylko nie wiem, mówi na przykład, nie wiem, zabij i przynieś mi jego głowę, bo mnie wkurwia na przykład, nie? A nie, że no, bo kiedyś tam 20 lat temu on porwał moją żonę i ją zabił i teraz ja się od tego czasu się mszczę i w ogóle i bla 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 i gadanie przez 15 minut tylko po to, żeby usłyszeć, że mam go zabić i przynieść mu jego głowę. Wiecie o co chodzi. Warren Nerem. Więc dlatego... Red madness. The fuck is wrong with this world?
Interesting in terms of skullduggery and adventuring, you mean? And then there's a Pyrean ruin on the lake down south, Sharoth or whatever they call it. And of course there's Castle Goldfirth on the outmost cliff in the southwest. But I'd give that a wide berth. Well, I only know the rumours, and they result. Apparently, the castle belonged to a count who ruled over the Suncoast some centuries ago and fell victim. Bottom line, the castle is dangerous and brimming with ghosts. And as much as I'd like to dismiss that as nonsense, lots of travellers come in. As I said, I'd give it a wide berth. Which means I can't wait to go there, doesn't it? Pray to Melfast for protection. Hello. You'll need it. It depends. Some of them Same are baby. ancient Androlian traditions. Some have been written by famous bards, and some of them I've collected through my... Welcome. What can I do? For a bit of this and that. O, Roast super, rabbit dawaj. is really good. Take a look for yourself. Dobra. Dobra, mamy teraz bardzo dużo jedzenia. Bardzo dużo jedzenia i mamy sporo wina. Więc wydaje mi się, że to jedzenie mi starczy teraz już na trochę. Będziemy musieli kupywać. Aha, ja za dużo to nie sprzedam. Chciałbym innego handlarza znaleźć, okej. Safe travels. Chciałbym innego handlarza znaleźć. Huh? What do you want? Woż. Malfast's blessings. O, widzicie, oni nawet... Oj. Oni nawet nie są za specjalnie rozmowni tutaj, te NPC. I to jest dla mnie spoko. To jest dla mnie spoko, że... Nie jest tak, że wchodzisz do miasta i z każdym możesz pogadać i w zasadzie... I od momentu, aż wejdziesz do miasta, to zanim z wszystkimi pogadasz i poznasz historię wszystkich, to 10 NPC-ów będzie odpowiedzieć ci całą historię swojego życia, historię miasta, historię swoich dzieci, bla 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 i tego, co ich spotkało w życiu. I będziesz musiał 10 NPC-ów wysłuchać, z czego z tych 10 dostaniesz od 3 questa i to tyle. Więc ja nie lubię w RPG-ach jakieś takie dlatego na przykład lubię Gothica 1. Dlatego na przykład lubię Gothica 1, bo wydaje mi się, że w Gothicu 1 właśnie ta gadanina, że masz podane jakby takie najciekawsze informacje, najbardziej istotne dla ciebie i dla świata gry i jednocześnie masz takie dużo konkretów, nie? Czyli wiadomo, że masz jakiś quest i musisz jakby sam go odkryć, że nie ma tak, że no, ktoś ci mówi, że musisz gdzieś iść, ale nie mówi ci konkretnie gdzie. W sensie, wiecie, gra cię nie prowadzi za rączkę. I to mi się na przykład w Gothicu 1 podoba, bo w Gothicu 2 już było... Wydaje mi się, że Gothic 2 już był bardziej taki przegadany, ale na przykład w Gothicu 1 bardzo mi się właśnie podobało, jak były na przykład kwestie dialogowe rozwiązane, bo tam nie czułem takiego znudzenia, że Jezu, że postać gadaj, już wiecie. I w pewnym momencie, że już nie słucham, bo już wiesz, bo to nie jest interesujące, nie? Blazes, why do travelers always think I'm here to answer the questions? But, well, let me think. O Jezu, przepraszam. You should take a look at the beach. The tides wash all kinds of plunder ashore. You should go armed, though. There's a lot of kings. Wiecie, jaki dialog, wiecie, jak w co budowałoby fajny realizm? Idziesz na przykład do strażnika, do tej strażniczki i na przykład tak, pytasz ją, czy w okolicy coś ciekawego dla poszukiwaczy przygód? A ona by odpowiedziała, no pewnie coś jest, ale w sumie to chuj mnie to obchodzi. Na przykład. I taki dialog na przykład
Co prawda jest trochę taki, wiecie, wulgarny, może trochę głupi i tak dalej, ale wiecie, jak ja bym coś takiego usłyszał, to mówię, kurwa, co jest, nie? I już zaraz bym miał taką, wiecie, ta interakcja już jest taka lepsza. Well, I know this old alchemist woman from the nobles' quarter has been getting on the guards' nerves for weeks. Ja nie mówię, że to Something ma about być her son, I think. odzwierciedlenie You could pay her shop a visit and see what she needs. Maybe that'll rzeczywistości stop her naszej, bothering us. że nie wiem, pytasz kogoś, a on podpowiada, wiecie, w jakiś wulgarny sposób, ale to, żeby to miało takie, wiecie, bardziej takie interesujące, że to było. What, you mean apart from frenzied animals, hordes of living dead lurking through the wilderness and this whole red madness No, thing? ja nie lubię po No, prostu man. takich przegadanych RPGów, gdzie po prostu NPC gadają i mało co z tego wynika. Tego nie lubię za bardzo. Alfred. Who are you? Yarrow. This is about his death, isn't it? Of course, who hasn't? Yarrow was one of... you want to hear an old man's opinion, though? Malthus, forgive me for talking about a keeper like that, but it's the truth. Hard to explain, really. Come on, let's find somewhere to sit. It'll be easier to talk that way. Dobra. Aha. Well, Yarrow, that's... You were right when you said we were best friends. Our fathers knew each other. For as long as I can remember, Yarrow and I were getting into trouble together. At least, until his mother died. No. Bandits killed her in broad daylight on Penny Road. Today these incidents are common, but not back then. The road was considered safe. Very safe. She was on her way to Ark, accompanied by 3 other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Yarrow was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing and sleeping. Well, that's a good question. On the one hand, he became a man, despite his... On the other hand, something inside him woke up, so to speak. A desire to make more of... Old Mother Jenica noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and soon he knew all the holy verses by heart. When he didn't have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Indeed, that's one way to look at it. It wasn't long before he was the jewel of the village, the striving young fisherman destined for great things, even though... And then the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes. And behold, in addition to Yarrow's ingenuity, he also had a slumbering magical talent. The keeper took him away, and a few months later... Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I don't think he ever noticed how much that hurt me. Oh, it's hard to explain. I believe it was the way he was talking about how he wanted to make the world a better place, to become the greatest keeper since Loram Waterblade. Underneath all this there was an anger mixed with deep grief and I don't think he was aware of it because he drew all his strength from that anger. The strength to do all this, to learn and to work day and night, but it frightened me. It slumbers inside the pathless mage who believes he can master magic without. At first, it grants power, but then, one day, it bursts out in an unholy wave of destruction. Anyway, I'm just an old man. What do I know about these matters?
Now let me go to sleep, my dame. Yes, of course. Dobra. Poezja Jasperowi, poezja Frida. A czy ja mogę się przespać u niego? Należy do kogoś, będę musiał chyba... Będę musiał chyba wynająć sobie pokój w karczmie. Czy kurczę, nie mam... O, tu jacyś handlarze są. Czekaj, ty co masz? Ty masz alchemię. Oh. 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 I sense vibration. Oh, yes. Something. Your aura. Oh. Oh, it is indigo blue. It must be a magical anomaly. But you're lucky. I, just like you, find myself in deep trouble. I have a special object in stock. According to the legends, it comes from the midst of the Kiran Desert. It is a risky experiment, but at midnight, if you balance the skull on your head for 1 full hour, it might help to reharmonize your aura. Maybe. It's simple. A couple of days ago, something precious was stolen from me. My beauty potion. And until yesterday, it was an aura thief. Co? I have a suspicion. Yesterday, when I danced at the river, I heard a voice out of nowhere whispering right into my ear. And it only said, I'm sure it was the potion who spoke to me, but I'm too old to go exploring old caves like this one on my own. It's an abandoned mine just up the hill that leads to the pass. Go there and find my potion, and I will reward you most generously. Walk blessed. Dobra, złe wibracje. Yes, of course. Ambrozja, właśnie. Muszę ambrozję kupić. Alchemia, o kurczę. Ej. O matko, dar esencji. Lodowy kolec. Lodowy oddech. Pułapka duszy. Dobra, coś muszę sprzedać. Dobra, te kostury na pewno. O, właśnie to. Diadem. Tarcza, łuki zadają. Dobra, chociaż 2 ambrozje kupię. May his light guide you. Yes? Okej. A, tu mogę sobie przenosić. Ej, super. Ej, to czekaj. Umieść. Umieśćmy te wszystkie magiczne rzeczy.
Tak, żebym nie musiał tego wszystkiego nosić. Dobra, ten łuk jeszcze zostawię. A właśnie, czy one miały łopatę? Greetings. Yes, of course. A czy ona ma te grzybki takie? Czy to oni nie sprzedają tego? Może oni może nie sprzedają. Is it important? Dobra, poczekaj, musiał się przespać.